W całym życiu, to może warto sobie przy okazji macierzyństwa zdać sprawę, że świat nie będzie postępował tak, jak my chcemy. Nawet w takim drobiazgu jak założenie czapki czy konkretnych skarpetek. Jeżeli to przeniesie się na życie zawodowe i sprawdzi, dobrze, no ale jaki jest tego efekt? Są założone skarpetki, nie niebieskie, a różowe. No ni cholery nie pasują. Czy to jest powód do zdenerwowania się? No nie jest, bo cały czas są skarpetki na nogach, a dziecko się nie rozchorowało. I jeśli takie myślenie przełożymy potem na jakąkolwiek sferę, na sferę zawodową czy na sferę polityczną, to dużo łatwiej nam szukać kompromisów. Od kilku pokoleń kobiety są coraz bardziej aktywne zawodowo, ale i społeczeństwo wokół się zmienia. I tutaj bardzo ważna jest zmiana akurat nie w postrzeganiu roli matki, tylko w postrzeganiu roli ojca, moim zdaniem. Czyli to, że ojcowie są dużo bardziej obecni również w życiu dzieci. Jeszcze, tak jak myślę, 15-20 lat temu ojcowie na placach zabaw byli rzadkością. Dzisiaj może nie jest to 50/50, ale jest ich coraz więcej, bo chcą być ojcami, bo widzą, że to jest bardzo wartościowe, bardzo ich ubogacające, wspierające dziecko i z drugiej strony akceptowane społecznie. Ja pamiętam historię, że w latach 50. mężczyzna z wózkiem nawet do zdjęć nie pozował, bo uchodziło to za bardzo niemęskie. Społeczna akceptacja takiej większej roli ojca jest coraz większa. Jeszcze nie tak dawno w ogóle nie było urlopów dla ojców, a jak te urlopy się pojawiły, bardzo niewielu mężczyzn z nich korzystało. Teraz korzysta coraz więcej i to też zresztą widać również wśród polityków, że chętnie opowiadają o tym, że są ojcami. Jeszcze 15 lat temu ewentualna deklaracja dotyczyła ilości dzieci, a dziś dotyczy tego, jak dużo spędzają czasu ze swoimi dziećmi, czyli pokazują też mężczyźni swoją wrażliwość. Kobiety myślę, że raczej mniej, bo gdzieś jest to, wydaje się, że w stereotypach wpisane w oczywistość. To jest tak, że bardzo często właśnie dokładnie sobie daje radę, tylko trzeba odrobiny zaufania. I sama pamiętam rozterki wielu moich koleżanek, które się denerwowały, czy zostawić tego ojca dziecka z tym dzieckiem na pół dnia, jak on założy pieluchę. No ale tutaj większość potrafi, a nawet, kurczę, nawet czasami jeśli źle założy tę pieluchę, to naprawdę nic się strasznego nie stanie. My same sobie stawiamy bardzo wysokie wymagania, ale też i oczekujemy, że cały świat będzie tak dokładnie idealny i w to samo miejsce wszystko ktoś podkłada, a takie drobiazgi naprawdę nic nie zmieniają, że ta pielucha będzie źle założona. Ważne, żeby dziecko było najedzone i szczęśliwe. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenie w sferze, którą uważa za swoją, nie chce nikomu innemu odpuścić pola. I my gdzieś pomimo otwartości, liberalizmu, myślenia o równości uważamy, że niektóre sfery są bardziej nasze. I założy się, że 90% kobiet powie, no dobrze, fantastyczny, równościowy partner, ale poustawianie przypraw to jest moje, bo ja z nich częściej korzystam. To chociażby z tego wynika. No to 90, bo nie wszyscy, znam takich mężczyzn, dla których kuchnia jest ich domeną, a ich żony czy partnerki właśnie są tymi, które lepiej, żeby tam niczego nie ustawiały. No i to samo jest w polityce. Ale i to samo jest w jakiejkolwiek aktywności zawodowej, że jeśli ktoś się uważa za władcę terytorium, to tego terytorium nie odpuści tak łatwo. I będzie uważał, że jego wzorce i mechanizmy są dużo lepsze. I stąd wiele kobiet wchodzących w świat polityki wtapia się w ten męski sposób jej uprawiania, czyli dużo bardziej idący na konflikt, na dominację, niż na współpracę. Nie można się poddawać temu, że ktoś mówi, że trzeba mieć tylko męskie cechy, żeby być w męskim świecie. Jeśli chcemy faktycznej równości w sferze publicznej, to musimy zacząć grać na naszych regułach, a nie dostosowywać się do cudzych. W tym momencie kobiety, które wchodzą, powiedzmy, w życie polityczne i zaczynają grać
tak jak mężczyźni, nie będą robiły zmiany w polityce, tylko będą po prostu kobietami w polityce, a nie uprawiający inny rodzaj polityki. Ja jestem zwolenniczką tego, by uprawiać politykę właśnie inną, nie polegającą na dominacji, konflikcie, tylko na poszukiwaniu zgody i kompromisów. Z drugiej strony, każda matka wie doskonale, że czasami ta zgoda i kompromis, szczególnie z małym dzieckiem, które nie chce się położyć spać, nie jest możliwa i tu trzeba dużo bardziej kategorycznie postawić sprawę i zaznaczyć hierarchię. Co mówię oczywiście z lekkim żartem, ale wydaje mi się, że gdzieś właśnie na tym polega pozostawanie sobą i nie wchodzenie 100% w stereotypową tutaj rolę żeńską, ciepłej mamusi, bo oczywiście jesteśmy ciepłą mamusią, ale doskonale wiemy, że wychowanie polega też na stawianiu granic, a z drugiej strony w polityce niekoniecznie musimy zgrywać brutalnego twardziela, bo ta droga nie zawsze jest skuteczna po prostu. Ta różnorodność zawsze jest potrzebna, bo jeśli by Sejm był i rząd obsadzony wyłącznie 50-letnimi mężczyznami, niech oni nawet będą ojcami 2 dzieci, to byłaby cały czas ta sama perspektywa. A jeszcze jak wszyscy będą z wielkich miast, to już w ogóle o wielu rzeczach się nie będzie myślało. Stąd różnorodność jest wartością. Polityka jest męską dziedziną i faktycznie wystarczy spojrzeć na Sejm, gdzie tych kobiet nie ma więcej, nie ma nawet 30%, pomimo że na listach już są systemy kwotowe, to nadal kobiet jest zdecydowanie mniej. A im wyżej, czyli na czele partii rzadko kiedy stoją kobiety, no i to widać. Natomiast jednak zdecydowana większość i tak tych kobiet aktywnych politycznie jest równocześnie matkami, bo tak naprawdę większość kobiet w Polsce jest tymi matkami. Tutaj nie ma takiego rozróżnienia, czy macierzyństwo w danym momencie, jedyną jaka jest różnica, to, że kobiety aktywizują się politycznie we wczesnej młodości, kiedy należą, tak jak i ich koledzy, do młodzieżówek, po czym na czas macierzyństwa bardzo często z tej polityki znikają i pojawiają się już później, jak dzieci są większe. Te wszystkie prominentne polityczki później, jak prześledzi Pani życiorysy, później wracają na te wysokie pozycje, bo wcześniej siedziały z dziećmi. Oczywiście no teraz to się trochę zmienia, ale tak dokładnie było i bardzo wiele kobiet, które zapowiadały się jako świetne polityczki, zniknęły, bo dzieci, rodzina, potem 1000 innych pomysłów, też nie jest łatwo wrócić. Też sobie trzeba powiedzieć, że jak wypadamy skądkolwiek, czy to życie zawodowe, czy polityka, może przede wszystkim polityka, to tam naprawdę na nas miejsce nie czeka. To trzeba od początku wszystko zdobyć i osiągnąć, bardzo często wywalczyć, a nie zawsze już się chce. I priorytety się zmieniają. To ja nigdy w życiu nie żyłam z faktu zajmowania się polityką, więc ja jestem dosyć szczególnym przypadkiem, nie pełniłam żadnej funkcji publicznej, nie byłam posłanką. To jest dla mnie mniej więcej tym, czym dla wielu innych osób angażowanie się w organizacje pozarządowe. Tylko organizuje się struktury polityczne, ponieważ wydaje mi się, że w ten sposób mamy większy wpływ. Ale takie samo pytanie można zadać dziewczynom takim jak Pani, aktywnym w stowarzyszeniach, fundacjach. Jak sobie radzicie? No sobie radzimy, bo nam na kilku rzeczach bardzo zależy. Ja nie wiem, czy ja umiałabym sobie gdzieś odpowiedzieć, jaką matką chcę być, oprócz kilku banalnych haseł, że tam dobrą, pogodną i dbającą, ale to się po prostu dzieje, że jest, każdy z nas ma chwilę zwątpienia. Też mam czasami takie momenty, że wracam i zastanawiam się, czy kurczę, nie za mało, albo nie za dużo, albo znowu nie zrobiłam angielskiego z synem. A z drugiej strony może lepiej, że nie cisnęłam go do siedzenia po lekcjach, tylko żeśmy się pobawili. No, każdy z nas ma te wątpliwości. Jak patrzyłam dawno temu na część moich koleżanek, których matki głównie poświęcały się, to poświęcenie to było coś tak strasznego również dla tych dzieci, że widziałam, jak one zwiewały z tych domów, te moje koleżanki, bo tam siedzi mama i się poświęca. I cierpi wyraźnie, będąc właśnie w domu, gloryfikując fakt zrobienia obiadu, bo robiła to kosztem czegoś. Kosztem swoich ambicji, swojej kariery, co też nie jest dobre, bo właśnie nie była spełniona gdzie indziej i nic nie sprawia już radości.
A chyba im bardziej jesteśmy sami szczęśliwi, tym to szczęściem emanujemy na dzieci i one się robią szczęśliwsze i silniejsze. W momentach oczywiście, kiedy potrzebują, czyli kiedy było maleństwa z nich straszne, albo kiedy są chore, tak, z przyjemnością ten czas spędzam z nimi. Ale wychodzenie do świata też uważam za konieczne i już jak moje pierwsze dziecko było naprawdę całkiem małe, też żeśmy się spotykały z innymi koleżankami moimi, które też miały małe dzieci, żeby cokolwiek porobić, napić się kawy, porozmawiać, a po chwili wymyśleć rzeczy, które nas nie tylko rozerwą, ale i ubogacą. I tak samo trzymam cały czas kontakt z moją pracą zawodową, z uczelnią, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby mózg też pracował na tych takich dorosłych falach i obrotach, a nie tylko z dzieckiem. I oczywiście, gdyby zaszła jakaś potrzeba, że powinnam siedzieć z dziećmi, to pewno bym to robiła. Ale też widziałam, że mój syn fantastycznie się czuł, kiedy poszedł do przedszkola, a córka już w wieku 2 lat bardzo chciała iść do przedszkola, bo brat chodzi. To ona już też by chciała. I to jest też dla nich dobre. Bo się za bardzo wszyscy zajmujemy cudzą strefą prywatną i się zarówno ocenia za kobiety, które zostają w domu, jako te, którym się nic nie chce i nie chce im się wrócić do pracy, kiedy to nie jest tak. Kiedy to jest tak samo prawo do świadomego wyboru i decyzji powinny mieć i te, które chcą zostać w domu, jak i te, które wracają do pracy, które się z drugiej strony ocenia, że one są surowe, zimne, okrutne i dlaczego nie chcą siedzieć z dzieckiem. Ludzie są różni i ja bym tak samo nie oceniała ojców, którzy mniej chcą czasu spędzać z dziećmi, chociaż uważam, że robią to ze szkodą dla samych siebie i swojego dziecka. Jeśli właśnie wracają z domu, z pracy do domu i wyłącznie czytają gazetę albo wychodzą z kolegami, bo nie budują tego dzieciństwa, ale z drugiej strony też nie spieszmy się tak z ocenami czyjego i życia, bo bardzo często wrzucając kogoś w swój schemat, zabieramy temu komuś prawo do szczęścia, robiąc na nim niepotrzebną presję społeczną. Na pewno moim wielkim szczęściem było to, że wzrastałam w domu, w którym było bardzo przyjaźnie. Wychowywano mnie w dużym szacunku dla drugiego człowieka, w tym człowieka dziecka. Wychowywano mnie z uśmiechem. I to samo chciałabym dać moim dzieciom. Moja matka też była aktywna zawodowo. Mój ojciec, jak mógł, to spędzał czas ze mną, z moją siostrą, zajmował się nami. No więc jak widzimy te wzorce, plus do tego jeszcze mamy dużo szczęścia, że mamy świetnego ojca dla własnych dzieci, który jest bardzo podobnym nam pod tym względem człowiekiem, czyli też chcącym spędzać czas z dziećmi i tak dalej, to jest dobrze po prostu. I to jest moim zdaniem kwestia zwykłego szczęścia w życiu.